Stoję w błocie, śmieją się ze mnie, czekam, a ja to robię. Owoc drzewa chlebowego. Za 30 kilo, jak nic. Tylko, że zobacz, no, on to wyciera pieniędzmi? Pieniądzem to wyciera? Tysiakiem to wyciera. Nie wiem co on robi, ale ja nie chcę tego jeść. No ja też właśnie, i teraz pod czoła start. Nie, no kurna, tym samym papierem. U pana nie kupujemy. Wszystko co jest krojone, nie kupować. Spocone czoło. Znaczy mógł wytrzeć coś gorszego, ale no i tak spocone czoło, to ja nie chcę. Nie tylko muchy, wychodzą jeszcze jakieś takie robaki. Smacznego. Zupkę rybną? Ja może podziękuję. Nie wiem, chcę. A co ty człowieku robisz? No on mi kazał pokazać paszport. Pokazałem Ale co ogólnie robisz? Kupuję kartę telefoniczną do tego oto telefonu, żeby mieć internet. Zadomowiliśmy się w masajskiej wiosce. Co chwilę coś nas szokuje i fascynuje. W kolejnych odcinkach pokażemy Ci te niezwykłe odkrycia. Teraz ruszamy do pobliskiego miasteczka po niezbędne produkty do przetrwania w buszu. Te kości są za bardzo wysportowane po prostu. No. To jest dobra. Jest pyszne to mięso, bo ono fajnie smakuje. Ale spokojnie pogryzam. No widzisz? A tak się wzbraniałeś. Jumbo! Teraz mamy to. No i to jest właśnie ten ich szpinak. Patrz na tą Ryż. łyżkę. Ja, thank you. Widzę. Łyżki są jakie są. Szpinak, ryż, tu jest jakaś fasola, ale jest taki gulasz, bo my mamy tutaj podstawowy problem polegający na tym, że po prostu żujemy to mięso i nie możemy go połknąć. Jemy małą kozę. Takie to dobre, że po prostu nie mogę uwierzyć. No jest po prostu taki sosik aromatyczny, A to zielsko z czego? Szpinak, taki lokalny. ale smakuje zupełnie inaczej niż nasz. A na dworze ulewa. W ogóle jechaliśmy do tego miasteczka, no to się zatrzymaliśmy w pierwszej wiosce, żeby ten deszcz przeczekać. No i przy okazji takie wykwintne danie. Ale leje. On jest jak diabetiko. Pojedziecie do na przykład teraz do 2 godziny i go też tam spotkacie. Pojedziecie tu wieczorem, on znowu tu będzie. Co ty gadasz? On po prostu się pojawia i znika. A może wszystkie dziadki są podobne tutaj? Nie, on jest tak specyficzny, że... Yes. Tam właśnie nas podglądają przez dziurę w płocie. No. A rzeczywiście, dzieci tutaj się przypatrują. Jakie to dobre. Pierwsze mięso w Tanzanii, które po prostu się rozpływa w ustach i nie trzeba go rzuć godzinami. Na tym grillu też było dobre. Też było dobre. No. Użebrał u Nianku, prosił i Nianku mu kupił. No i fajnie. Patrz, chłopak mało ma, a się zawsze podzieli. No. Who is the master? Jumbo, a mamy na plecaku. Megabyte of internet. How much is? SIM card, Tigo. No, okay, it's okay. So, if you don't need, it's okay. Co tam? Nie wiem, chcę, A co nie ty chcę. człowieku robisz? No on mi kazał pokazać paszport. Pokazałem Ale co paszport. ogólnie robisz? Kupuję kartę telefoniczną do tego oto telefonu, żeby mieć internet. Teraz wszyscy rozumieją. Tak. I jest taka sytuacja. Czemu mi głowę obcinasz? Jest taka. Ja cię widzę Tak? normalnie. A, okej. Jest taka sytuacja, że próbujemy się z panem porozumieć, ale nie wiadomo o co mu chodzi. A w ogóle sklep wygląda tak. Pan tutaj siedzi sam z plecaczkiem. No i nie wiadomo o co chodzi. No to czekamy. Jak to w Afryce? Standardowa rzecz. Kupujemy warzywa na targu, karty się kupić nie udało. No jak kupimy warzywa, to będziemy kombinować co dalej. Jumbo! O, a tu jest pod dachem, jakby deszczyk padał. Jumbo! Ale fajnie ciemno, nic nie widać. Taki bazar. Ale fajnie. Tu mi się podoba. Ciemno jak wiesz gdzie. Wiem, ale nie powiem. A to jest chyba ten szpinak, który cały czas jemy. Ty, w Afryce wszystko jest problematyczne. Nawet dogadanie się w podstawowych A ja ci powiem kwestiach. jak ja w Peru kupowałem kartę? No, Kupowałem kartę tak samo na ulicy jak pół dnia. tutaj. No. Koleś mi sprzedał kartę, po czym się okazało, że karta nie jest zarejestrowana na mnie, tylko na kogoś innego, ale na mnie zarejestrował za to 2 czy 3 inne osoby. Aha, rozumiem. No i tyle, dziękuję. I nie wiadomo, i teraz ty odpowiadasz za to, co te 2-3 Ja nie osoby. wiem za co ja odpowiadam, ale nie kupuj karty na ulicy. No, Taki był wniosek. ale tutaj nie ma innej opcji. Tutaj był po prostu sklepik jednoosobowy na ulicy. Czekaj, bo stoję w błocie. To są te banany do Które są w pieczenia, błocie. tak? Nie, To to też. normalnie To wygląda. były te ostre papryczki. O,
Haha, jest awokado i są te rybki. Ja te rybki znam i mnie nie zmuszą do tego. O, a to jest właśnie owoc drzewa chlebowego. Ciężkie, ciężkie, myślałem, że to jest lekkie, bo pani niosła to na głowie. No to z 20 kilo waży jak nic. Dawaj, podnoszę, uwaga. Uwaga, uwaga. Próbujemy dźwignąć. To się jeszcze klei. Z 30 kilo jak nic. No i to jest tak, Nie dla cieniasów jest. taka akcja, że później on to kroi, ładnie wyciera. Ciężkie. Można przypakować. Ale to jest bardzo, bardzo smaczne. Tylko, że zobacz, no, on to wyciera pieniędzmi? Pieniądzem to wyciera? Tysiakiem to wyciera chyba, nie? Tak mi się wydaje. Nie wiem co on robi, ale ja nie chcę tego jeść. No ja też właśnie... A, i teraz pod z czoła start. Nie, no kurna, tym samym papierem. Dobra, to... Dobra, u pana nie kupujemy. Wszystko co jest krojone, nie kupować. A te banany właśnie, oni tutaj takie mają. Takie zgniłe troszkę, ale są najsmaczniejsze, bo są po prostu bardzo, bardzo dojrzałe. I to też jak jest miękkie, to jest dobre. A, mango. Piękne, duże mango. Jumbo. Baba, kain drapi. Nilikuwa nasema aje tusaidiane kwenye mahesabu yani niwe naye. Widziałam awokado nam już. Super. A ty jadłaś ten owoc tego drzewa chlebowego? Taki słodkawy, lekki. No właśnie mi jakaś dziewczyna dała spróbować, to było fajne. Tylko chcieliśmy kupić kawałek, ale pan to wycierał taką brudną szmatą, a później wytarł tą szmatą czoło. U niego nie kupujmy, dobra? Spocone czoło. Znaczy mógł wytrzeć coś gorszego, ale no i tak spocone czoło to ja nie chcę. I właśnie to wszystko tak w błocie tu leży. Te rybki. Jumbo! Słuchaj, a może weźmiemy do gotowania banana, bo nigdy nie gotowaliśmy. On nie jadł, nie No. spróbuje. Spróbujmy, spróbujmy. Nigdy nie jadłem gotowanych. Takie większe zakupy, no i tak to tu wygląda. Wszystko gnije, jest rzucane na ziemię. Tu chłopaki czekają na motorkach. Tutaj ugniatają nogami śmieci. No i w takich warunkach się kupuje jedzenie. Ale już wiem, że ryby będę trzymał się z daleka. Zobacz co tu się dzieje. Te muchy, ale ja widziałem jak te rybki były transportowane w tym, na bazarze w Aruszy i przechowywane, zanim zostały wysuszone. No tego się nie da opisać. Nie tylko muchy, tu chodzą jeszcze jakieś takie robaki, nie wiem czy to widać. To jest dla ludzi, no co ty, do zupy. Do zupy, dokładnie. No to super. Smacznego. Z robakami Zupkę to rybną? jeszcze. Ja podziękuję. Tutaj jest całkiem spory bazar w tym miasteczku. Jest taki fajny sklep, bo jest właśnie soja, soczewica, to tylko tutaj. Wow. Jak się to miasto nazywa? Songę. Songę, tak, to jest takie większe miasto właśnie niedaleko miejsca, gdzie Renata mieszka, czyli Lesoit. I w Songę żeśmy nocowali, jak nas tutaj na stopa podrzucił ten Cheat Boy, czyli nasz szalony kierowca przypakowany. To jest najlepsza restauracja w tym miasteczku, tu jest najczyściej. To mięso nie dało się przerzuć i tu są takie frytki, a myśmy zamówili frytki zatopione w jajku i to będzie taki omlet. I tu jest ta herbata z różnymi ziołami. Jesteśmy tak zmarznięci, bo żeśmy się po prostu przemoczyli, że siedzimy i jemy. A ten rozmawia z Jet, Gorąca herbata. gorąca herbatka. Pozdrowienia dla mojej żony. No właśnie, żeby nie było. A tu na tych motorkach nas po prostu przywieźli. A w ogóle to nocowaliśmy tam 100 metrów dalej. A fajna trasa, nie? A siedzimy. czemu bez sądu jechaliście przez napisy do mnie, to ja nie Bo wiem. ten kierowca miał tu jakiś interes i on tutaj nocował. Ale stąd, że to napisy, to bez sensu. To nawet dalej było. To już trzeba było stąd jechać do mnie. No ale myśmy nie wiedzieli w ogóle jakie są jego plany i nie dało rady się z nim po angielsku za bardzo dogadać. I myśmy myśleli, że on nas zawiezie do siebie do domu. Ale okazało się, że on nas zawiózł do jakiegoś mega wypasionego hotelu, który był szalona cena dla nas. Myśmy popukali się w głowę i powiedzieli, że nie. No to przywiózł nas do tego. 5000 pasuje, pasuje. Okej. 5000 to jest 7,5 zł. Bardzo dobra cena, nie? Jak za nocleg z toaletą, prysznicem z kubka. No z kubka. No, ale był. No, Hot czy cold? nie no zimny, ale... Czasami ci dadzą taki potem za 5000 hot shower, czyli masz gorącą wodę taką. Ale ja wolę jednak zimny, bo było tak gorąco, że wiesz. Ale wiesz, czasami ma... O patrz, overdriver? No, different. No, overdriver. Teraz jakbyś to byś wolał ciepły. Teraz bym wolał ciepły, pijemy gorącą herbatę, bo strasznie zmarzliśmy. Żujemy mięso. To żuję, ten żuje. Ja powiedziałem, że tego mięsa nie dotykam. Ono ma bardzo, w cudzysłowie, specyficzny zapach i nie da się go połknąć. A ja po moich armeńskich
przeżyciach po prostu nie będę tego powtarzał. Nie. Czwarty czy piąty. A, okej. Ale jednak już zrobił. O, jest. Przyszło i to jest to. Okej. I tu jest taki sosik. Pomidorowy. Taki O ketchup. kurde. No dobra. To jest dobre. Jak to będziesz jadł? Rękami. Można poprosić nie, we need spoon for this or some stick because you cannot eat this by hand. Kurde, zacznie My wolić. mamy iść w trójkę, więc tak. Wiesz co, Twoją nie, bo myśl. mi przyniesie jeszcze jedną, bo ten się nie dogadał z tamtym i zrobi nam go, ale dobra, to jeszcze się podzielę z kierowcą. Gabi Kijiko. Ja. Kijiko. A ja pamiętam co To to jeszcze chyba z piaskiem jest. A, no to gratuluję. No być może. O, jest. No. A To jest wygląda takie lepiej. ostre. Które lepiej? Wygląda lepiej. To jest, które No jest ostre? pewnie, że fajnie. To jest mega ostre. No. To jest takie ostrzejsze, a kijiko, a wy też chcecie? No. But no, for them also. Ale co? Ten sos tak. Łyżki. Łyżki. Kijiko. Jem. No i tak. Frytki. Czyli to są po prostu frytki zatopione w jajku. To jest krwawy ketchup. A to była ta dobra herbata. Tak? To dobre jest, czy nie? O matko. Nie lubię Coca-Coli. To jest Pepsi. To jest Pepsi jeszcze gorsze, bo Co to jest? teoretycznie Coca-Cola jest słodzona cukrem, a Pepsi rakotwórczym aspartamem. Na zdrowie. Mały przyjechał na takim czymś, każda beczka 20 kg, przeniósł dwie i jeszcze mu zostały dwie, czyli 80 kg. Młody na czymś takim wozi i jeździ, zobacz. No coś niesamowitego, to nie jest żart. 80 kg. Dzięki za spędzenie z nami kolejnego dnia w afrykańskiej głuszy. Pamiętaj, żeby podładować nasze akumulatory. Łapka w górę, subik i udostępnij, gdzie tylko się da. No i zrób hałas w komentarzach. To jest paliwo na naszą dalszą włóczęgę po Afryce.